Skoda Octavia bez wątpienia zasługuje na miano auta kultowego. Jedni ją uwielbiają, inni niekoniecznie, ale wyniki sprzedaży i częsty widok tego auta na ulicach o czymś świadczy. Zapraszam na test Octavii z silnikiem 1.5 TSI MHEV o mocy 150 koni mechanicznych z automatyczną przekładnią DSG. Sami przyznacie, że to całkiem niebrzydkie auto, ale o stylistyce porozmawiamy sobie już zza kierownicy, a tymczasem zajrzyjmy do bagażnika, bo przecież Octavia, nawet z nadwoziem liftback, słynie z praktyczności i funkcjonalnego podejścia do wielu aspektów. Zresztą już samo nadwozie typu liftback ma wiele zalet. Po pierwsze, wygląda ładnie i przypomina sedana. Po drugie, wielki otwór załadunkowy pozwala wygodniej pakować bagaże. No i najważniejsze, pojemność. Bagażnik jest naprawdę ogromny, jego głębokość również robi wrażenie. W standardowym ułożeniu oparć kanapy aż 600 litrów pojemności. W tym segmencie to naprawdę imponujący wynik i niekiedy nawet wyższy segment nie oferuje takiej przestrzeni w bagażniku. Po złożeniu oparci do dyspozycji mamy 1555 litrów. To również świetny wynik. Dodajmy do tego sporo praktycznych dodatków, takich jak haczyki, rozkładany uchwyt na siatki z zakupami, przegrody, schowki pod podłogą, znajdziemy dodatkowy schowek, a w boczkach wylądowały uchwyty do składania oparć kanapy. Czego chcieć więcej? W zasadzie nie wiem, może po złożeniu kanapy podłoga powinna być idealnie płaska, a jest niewielki uskok. Poza tym rewelacja. Kwestie funkcjonalne mamy w zasadzie za sobą. Czas zajrzeć do wnętrza, zaczynając od kanapy. No i jesteśmy z tyłu i od razu możemy ocenić ilość miejsca dla pasażerów. Jest nieźle, ale bardzo wysoki tunel środkowy może przeszkadzać komuś, kto zajmie miejsce w środku. Zajmujemy miejsce i od razu sprawdzamy ilość miejsca na nogi. Pod maksymalnie opuszczonym fotelem jest sporo przestrzeni, nawet na wysokie buty. W oparciu mamy schowek oraz kieszeń na smartfona. Kolejny funkcjonalny gadżet. Opcji są również podgrzewane skrajne miejsca kanapy, nie zabrakło również odrębnej strefy klimatyzacji, nawiewów i dodatkowych portów USB-C. Mocowania ISOFIX są bardzo dobrze dostępne, choć w moim egzemplarzu zabrakło jakichkolwiek zaślepek. Podłokietnik jest szeroki, wygodny i ma rozkładane, stabilne uchwyty na kubki. Jest także przejście do bagażnika na dłuższe przedmioty, które wymaga nieco więcej siły, by je otworzyć. No dobrze, sprawdźmy jeszcze jakość materiałów i spasowania. Boczki drzwi w górnej partii są twarde, ale wyglądają przyzwoicie. Niżej mamy trochę miłego w dotyku materiału. Podłokietniki mają także wystarczającą ilość pianki, aby łokcie nie drętwiały podczas długiej podróży. Jakość spasowania?
Całkiem niezła, nic nie trzeszczy, nic nie stuka, jest ok. Więc część z tyłu mamy już sprawdzoną, przejdźmy zatem do przodu, by sprawdzić, co Octavia oferuje kierowcy. Jeszcze rzut oka na kanapę z tyłu i już za moment zajmujemy miejsce za kierownicą. No dobrze, wsiadamy, odpalamy silnik i oglądamy. Mój testowy egzemplarz miał wyposażenie Style, ale i tak udało się dobrać taką kolorystykę, która kojarzyła się co nieco ze sportem. Wydaje mi się, że wariant Sportline byłby jeszcze ciekawszy. Każdy zna to auto, ale i tak muszę przyznać, że trudno mówić o wnętrzu Octavii inaczej niż niemal w pełni pozytywnie. Niemal, bo inżynierom i stylistom nie udało się uniknąć kilku drobnych wpadek, ale o tym za chwilę. W nowych modelach Octavii w wyższych wersjach standardem jest 10-calowy ekran Digital Display. Po raz pierwszy w Octavii pojawił się również opcjonalny 13-calowy ekran systemu inforozrywki i właśnie taką konfigurację miałem okazję testować. Wyświetlacz jest bardzo duży, ale nie nachalny i nie przeszkadza podczas jazdy, nie odwraca uwagi i nie denerwuje podczas obsługi wszystkich funkcji systemu. Sam system, gdy już się rozpędzi, po uruchomieniu auta działa poprawnie, stabilnie i bez większych problemów. A jeśli już jesteśmy przy systemie, trzeba wystawić pierwszy niewielki minus. O ile pod ekranem pojawiły się przyciski do najważniejszych funkcji, które pozwalają dość szybko dostać się do przypisanego im menu, np. dotyczącego klimatyzacji, tak samo ustawienie temperatury wymaga odrobiny skupienia, aby wcelować w dość niewielkie pola plus oraz minus. W wielu autach jest to rozwiązanie jeszcze gorzej i wymaga jeszcze większej uwagi, ale wiele modeli oferuje wygodniejsze sterowanie. Ten trend to jest sterowanie dotykowe czym się da, nieco zwolnił, ale wciąż czekamy na kompletny odwrót i powrót do przyjemnych w użytku staroświeckich przycisków. Również sterowanie ekranem wirtualnych zegarów oraz komputerem pokładowym nie jest idealne i wymaga przyzwyczajenia. Ale gdy zapamiętamy kombinację przycisków i pokręteł na kierownicy, zmiana ekranów, resetowanie pomiarów spalania itd. będzie łatwiejsze. A oto jak działają przyciski skrótów najważniejszych opcji. Dobrze, że są, ale nie ratują sytuacji. No dobrze, starczy tego dotykania i miziania ekranu, sprawdźmy co oferuje konsola centralna. A tu ergonomia bez zarzutu. To połyskujące piano Black średnio tu pasuje, ale na szczęście nie ma go za dużo. Jest za to wygodna półka na smartfona z ładowarką, uchwyty na kubki pod roletką i dość głęboki schowek pod podłokietnikiem. Sam podłokietnik ma szeroki zakres regulacji na wysokość i wzdłużnie, za to zawsze duży plus. Schowek przed pasażerem również jest pojemny i co ważniejsze, częściowo wyłożony miękkim materiałem, co niweluje grzechotanie schowanych wewnątrz rzeczy. Tutaj też stawiamy plusik do oceny. Niestety ta szara listwa to plastik, choć sprawia wrażenie jakby była obita miękkim materiałem. Rzućmy jeszcze okiem na wirtualne zegary, choć już je znamy z innych modeli grupy Volkswagena. Wszystko wydaje się w porządku, ale sterowanie ekranami i wyświetlanymi informacjami z poziomu kierownicy kiedyś było bardziej intuicyjne. W testowanej wersji jest jeszcze czytelny wyświetlacz head-up, a jak z jakością materiałów? O ile z tyłu było dość twardo, tak z przodu nie mam żadnych uwag. No, może jakość spasowania niektórych elementów mogłaby być nieco lepsza, ale podczas jazdy nic nie wydaje zbędnych dźwięków. Wydawało mi się, że na boczku drzwi jest tak samo twardy plastik, ale jest to nieco inny materiał, który ugina się pod palcem na ułamek milimetra. Cała reszta jest w porządku i dobrze, że akurat tutaj nie ma nadmiaru piano black. Jeszcze rzut oka po wnętrzu i zaraz zaglądamy pod maskę. Do testów dostałem wersję z silnikiem 1.5 TSI MHEV o mocy 150 koni mechanicznych i momencie obrotowym 250 Nm. Napęd trafia oczywiście na przednie koła za pośrednictwem znanej wszystkim 7-biegowej przekładni DSG. Suche dane są dość obiecujące, bowiem od 0 do 100 km na godzinę auto z takim układem napędowym przyspiesza w 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 229 km na godzinę.
Średnie spalanie według producenta to 4,9 litra na 100 km. Czy osiągalne? To zależy. Z tym spalaniem jest różnie, ale zaraz wszystko wyjdzie na jaw, bowiem ruszamy na miasto, gdzie pokonamy około 10 km w dość kiepskich warunkach pogodowych. Ale jak wspomniałem, nie robię pomiarów laboratoryjnych i być może innym wyjdzie niższe spalanie, komuś innemu wyższe, takie życie. A skoro już mamy trochę czasu, to wróćmy do opowiadania o tym aucie. Jak wiadomo, niedawno Skoda Octavia miała lifting z okazji połowy rynkowego życia. Poprawianie takiego hitu sprzedażowego, jakim bez wątpienia jest Skoda Octavia, jest dość ryzykowne. Za dużo zmian i niektórzy klienci nie będą zadowoleni ze zbyt radykalnych i daleko idących modyfikacji. Zmiany zbyt zachowawcze i ci, którzy nie byli przekonani, pewnie nie zmienią zdania. Jak zwykle czeski producent wykazał się wyczuciem i nie przeprowadził żadnej rewolucji. Ale czy odświeżenie oferty silnikowej nie było zbyt pochopne? O tym za chwilę, a tymczasem wróćmy jeszcze do wyglądu zewnętrznego. I od razu pytanie, czy Skoda Octavia to wciąż segment C? Niektórzy mogliby się nawet pokusić o stwierdzenie, że to C+, albo nawet D-, choć to oczywiście lekkie nadużycie. Mimo to niemal każdy bez wahania stwierdzi, że Skoda Octavia jest zdecydowanie większa od Volkswagena Golfa, Forda Focusa czy Mazdy 3. A przecież wszystkie te auta są przedstawicielami kompaktowego segmentu C. Octavia od zawsze była większa, co widać nie tylko na zewnątrz, zresztą nadwozie typu liftback dodaje temu wrażeniu mocy, ale i w środku, oferując sporo przestrzeni na kanapie oraz ogromny bagażnik. Biorąc pod uwagę ogromną popularność Skody Octavii z ponad 7 milionami sprzedanych egzemplarzy, zmiany w tym modelu muszą być wprowadzone z rozwagą. Po kontrowersyjnym liftingu poprzedniej generacji obawy budził również obecny. A jak wyszło? To już wiedzieliśmy w zeszłym roku, ale nie ma to jak obejrzeć auto bez pośpiechu podczas kilkudniowego testu. Oczywiście najbardziej charakterystycznym elementem odświeżonej Octavii są światła LED Matrix drugiej generacji. Ich odważny kształt wyróżnia ten model na drodze. Zmiany w tylnych światłach są subtelne i trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka. Dodatkowo zmodyfikowano zderzaki, co wydłużyło auto o 9 mm. Pojawiły się również nowe wzory felg aluminiowych. Ale tyle teorii. Jak to wszystko wygląda w praktyce? O gustach się naturalnie nie dyskutuje, a przynajmniej nie powinno, ale Octavia wygląda po prostu dobrze. Wiem, że ma ona zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, którzy zarzucali jej nudę i sztampowe schematy stylistyczne, ale w najnowszej wersji i po odpowiednim doposażeniu byłoby to nadużyciem. To jeden z najładniejszych przedstawicieli segmentu C i o ile Mazda 3 wciąż czaruje finezyjnymi kształtami, a Cupra Leon agresywnymi akcentami, to Skoda Octavia z czerwonym lakierem, ładnymi felgami, np. w odmianie Sportline, łączy cechy wielu aut. Trochę elegancji, statecznej sylwetki, ale i odrobinę sportu i zadziorności. Akurat ja dostałem do testu odmianę Selection z nieco uspokojonymi stylistycznie zderzakami, ale i tak muszę uczciwie przyznać, że auto bardzo mi się podobało. Co prawda nie nachalna, ale bardzo miła dla oka i uniwersalna stylistyka, jak z ciastem. Nie za słodkie, takie w sam raz. Wnętrze już sobie dokładnie obejrzeliśmy, więc przejdźmy do tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli zmian w ofercie silnikowej. Warto wspomnieć, że pod maską odświeżonej Octavii zaszło kilka istotnych roszad. Zrezygnowano z silnika 1.0 TSI na rzecz większej jednostki 1.5 TSI, dostępnej również jako MHEV, czyli miękka hybryda. To kolejny sygnał, że niektórzy producenci wycofują się z małych jednostek napędowych. Czy to zmierzch downsizingu? Być może to tylko pojedynczy przypadek, ale miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Tak czy inaczej, obecnie gama silnikowa Octavia obejmuje dwie benzynowe jednostki, 1.5 TSI, każda dostępna również jako miękka hybryda, dwa silniki benzynowe 2.0 TSI o zwiększonej mocy oraz dwa silniki wysokooprężne 2.0 TDI. Zakres mocy wynosi od 115 do 265 koni mechanicznych w topowej wersji RS. Czyli dla każdego coś miłego.
Podczas testów jednostka 1.5 TSI Mchew o mocy 150 koni mechanicznych spaliła średnio 6,5 litra na 100 km na trasie z Radomia do Warszawy, czyli z przewagą drogi ekspresowej. Jednak przy odpowiednim stylu jazdy, zwłaszcza na drogach podmiejskich, można w pełni wykorzystać potencjał miękkiej hybrydy. Silnik chętnie i często przechodził w tryb żeglowania z całkowitym wyłączeniem silnika spalinowego, a niskie opory toczenia i powietrza sprawiały, że auto pokonywało znaczne odległości na wybiegu. W takich warunkach średnie spalanie spadało nawet do około 4,5 litra na 100 km. Nie jest to jednak styl jazdy dla tych, którzy lubią dynamiczną jazdę, a kierowcy białych Octavii zaskakująco do takich nie należą. Jeśli ktoś lubi korzystać z mocy i dynamiki auta w mieście, może na komputerze zobaczyć wartości zbliżające się do 10 litrów na 100 km, a to już wyniki dość wysokie, żeby nie powiedzieć trochę absurdalne. Może to określenie na wyrost, ale w mieście układ napędowy potrafi być oszczędny, ale trzeba się postarać. Trochę nieuwagi, niesprzyjające warunki, nerwowe przyspieszanie i zamiast osiągalnych 7 litrów na 100 km zobaczymy wartości w okolicach 9-10 litrów na 100 km. Warto mieć to na uwadze. A jeśli już przy spalaniu jesteśmy, to sprawdźmy nasz wynik po 10 km po mieście. Wyszło 7,5 litra na 100 km. Nieźle, ale spodziewałem się nieco lepszych wyników. A teraz sprawdźmy spalanie na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Pokonamy 10 km i sprawdziwy wynik. Tymczasem porozmawiajmy trochę o pieniądzach. Cennik Skody Octavii otwiera kwota 110 800 zł. Jest to wersja Essence z nadwoziem liftback i z silnikiem 1.5 TSI o mocy 115 koni mechanicznych z manualną 6-biegową przekładnią. Za 127 600 zł dostaniemy już wersję 1.5 TSI Mchew o tej samej mocy i z przekładnią automatyczną 7-stopniową DSG. Za wersję kombi zapłacimy odpowiednio 114 900 i 131 600 zł. Za odmianę 1.5 TSI Mchew o mocy 150 koni mechanicznych i z przekładnią DSG w wersji Selection zapłacimy 145 200 zł za wersję liftback oraz 148 500 zł za wersję kombi. Topowy wariant Sportline z silnikiem 2.0 TDI z 7-biegowym automatem DSG kosztuje 172 600 zł za wersję liftback oraz 178 200 zł za kombi. Oferta wyposażenia jest bardzo szeroka i warto zajrzeć do cennika lub konfiguratora, ale nawet wybierając tańszą wersję Selection z silnikiem 1.5 TSI Mchew 150 koni z 7-biegowym automatem i wybierając większość opcji, przekroczymy kwotę 170 000 zł bezproblemowo. Opcjonalnie możemy zaznaczyć m.in. pakiet Assisted Drive Plus za 10 600 zł, boczne poduszki powietrzne za 1800 czy dach panoramiczny za 6100 zł. Wybór jest więc spory. A jak z naszym spalaniem po 10 km na drodze podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę? Średnio wyszło 5,4 litra na 100 km. A teraz ruszamy na drogę ekspresową i pokonamy 10 km przy prędkości około 120 km na godzinę. Czas na podsumowanie. Przeprojektowany wygląd Skody Octavii zyskał jedynie kosmetyczne zmiany, choć z przodu są one wyraźne, ale za to jej oferta została gruntownie odnowiona. Na razie brakuje w niej wersji hybrydowej typu plug-in, mocnego diesla z napędem 4x4, a także modelu RS z silnikiem wysokoprężnym. Nie wiadomo, czy te warianty w ogóle powrócą w przyszłości. Jednak jedno jest pewne, sprzedaż Octavii raczej nie spadnie, a usunięcie silnika 1.0 TSI wydaje się być trafnym posunięciem. Intryguje również fakt,
Jak będzie radził sobie silnik 2.0 TDI bez elektrycznego wspomagania, biorąc pod uwagę udaną i oszczędną jednostkę 1.5 TSI MHEV. Tak czy inaczej Skoda Octavia nie zawodzi i oferuje naprawdę ponadprzeciętną przestrzeń w tym segmencie, świetną funkcjonalność i niezłą jakość wykonania. Gdyby silnik 1.5 TSI MHEV był nieco bardziej przewidywalny jeśli chodzi o spalanie, to byłaby prawdopodobnie najlepsza propozycja w tym przedziale cenowym, a tak konkurencja ma jeszcze pole do popisu. Na koniec sprawdźmy jeszcze spalanie. Po 10 km drogą ekspresową wyszło 7 litrów na 100 km. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia.